czego się jeszcze mogę doczepić, to znaczy pokazać Wam to piękno dworca. Naprawdę jestem zachwycona, że mogę to zobaczyć. Tak wygląda dworzec na pierwszym peronie. Obskurny jest troszkę. Teraz Wam pokażę jeszcze gorsze rzeczy. Przewody, kable, wszystko jest na zewnątrz. I wiecie co jeszcze? Stara kamera sprzed 30 albo 20 lat. Nie wiem kiedy montowali takie kamery. Chyba ona jest stara, mi się wydaje, bo teraz są nowoczesne. Idziemy dalej. Ale lubię wyszukiwać takie różne rzeczy i to jest fajne takie, bo to jest stary dworzec. Tutaj już jest gorzej, kapie. Tu już słychać jak kapie. Filary ze starego kamienia. Tu widzimy pod prąd wjechał pociąg. Zamenhof na pierwszym peronie. Kombo, z wagonem kombo nawet. Zobaczcie, kiedyś były modne takie okienka, balkony takie i rura też wystała. Lokomotywa EP07. EP07 410. Tu jest kolejne zaniedbanie, można powiedzieć, kolejne zaniedbanie, albo no niestety sypie się. A za tymi filarami jedzie pociąg kolei mazowieckich, bo tam jest Warszawa-Śródmieście, tor. A idziemy dalej. Ja lubię chodzić po dworcu, bo mimo tego, że on jest taki niedoskonały, to jest fajny. Ale to jest tak stary i tak przypomina mi te czasy. Słuchajcie, co się stało? Tutaj wjeżdża pociąg pod prąd na pierwszym peronie. Zmienił się ruch jazdy teraz. Wszystko wjeżdża w drugą stronę. Może chwilowo, albo no w ogóle na stałe, nie wiem. Koleje mazowieckie. Tak jak mówiłam, kąpią się gołębie. Fajnie mają tutaj. Pada. Tu musiało padać wczoraj. Albo nie wiem, coś się stało. No ale no jest tak jak widać, nie jest źle. Mogłoby być gorzej. Pójdziemy zaraz dalej. Lokomotywa kolejna od tego samego pociągu, czyli ostatnio było to samo. EP08, 013, też fajnie. Widzicie, jakie tutaj perełeczki sobie jeżdżą po Warszawie. Tablice, które wyświetlają przyjazdy. Mamy takie stare filary. Idziemy dalej do końca peronu. Widzimy, też tutaj jest tak nie za ładnie. Schody ruchome jeżdżą oczywiście.
lokomotywa z tej strony pociągu Zamenhof, na końcu też jest EP07 jest na końcu, a tutaj na przodzie jest EP08, także dwie. Ten pociąg wjechał od Warszawy Wschodniej, teraz będzie wracał z powrotem. Jak wyglądają filary takie tutaj na centralnej, to tak jak widać, ja już nawet pokazywałam Wam parę razy, kamera, takie, wiecie, nic się nie zmieniło, stara podłoga. To widać po tej podłodze, że dworzec jest stary, tak jak widać. Stare te kamienie, ale to są, ja pamiętam, że budynki mieszkalne były wykładane też również. Gdzieś pamiętam, jak jeździłam nieraz na Ursynów, bo tam miałam znajomych, budynki na Ursynowie, te nowoczesne, kiedyś tam były właśnie wyłożone w kamieniu. To na pewno pamiętam. Schody tutaj już na zachodnie wyjście, czyli w stronę Warszawy Zachodniej. Pociąg jedzie na Białystok, czyli już ten Zamenhof, co pokazywałam. Tutaj mamy po lewej, tam gdzie się te światełka takie pokazują, między tym odgrodzeniem toru centralnej, a toru Śródmieście. Tam jest wukatka. Podłoga już nie jest błyszcząca, zniszczona. Zobaczcie, ile musiała przejść ta podłoga stara jest, ile ludzi tutaj chodziło po tej podłodze. No i stoliki, zobaczcie, to wszystko niestety, ale ma 50 lat, z kamienia i ławki były podgrzewane. A to wszystko jest stare rzeczywiście. Tutaj nikt nie przechodzi, tylko chyba ja. To jest linia podmiejska, gdzie te pociągi teraz jadą. Tu jest dalekobieżna na centralnej. Zobaczcie, i ten peron, zobaczcie, on się rozszerza. Tu jest wyjście już takie techniczne. Ostatnio jak tutaj byłam, to był taki wózek techniczny i kamera też stała, a teraz jest czysto, nie ma nic. Warszawa Śródmieście WKD. Po lewej stronie jest wukatka i tam jeździ sobie pociąg z innego toru, w ogóle całkiem na inne perony wjeżdża ten pociąg, na niższe. EP07, Orzeszkowa. Pociąg rozkurzył tutaj z torów te wszystkie brudy. To przyjechała Orzeszkowa, ponieważ po wagonach poznałam. Sufity to są takie, no nie wiem, co tu powiedzieć szczerze. Tu widzimy też kapie. No dobra, już bym się tutaj nie czepiała, bo tu koniec peronu, ale niestety, o, słyszycie, słychać jak w jaskini. Jak się tak spojrzę i zamyślę się, to widzę tutaj nowoczesny peron z łodzi fabrycznej, ale niestety. Idziemy dalej. Peron drugi i trzeci i czwarty jest w podobnej kondycji, czyli widzimy na torach, tak jak widać, ścieki i różne kałuże, a na peronach widzimy kapiącą wodę z sufitu, czyli tutaj z góry. No wiem, ja tam się nie czepiam, to jest stary dworzec, to nie jest łódź fabryczna, nowy dworzec, że wiecie, to jest 50 lat, jakiś tam remont delikatny był, który nic nie wniósł. Nawet widać, jak te ławki są w stanie, powiem, przetrwania. Są dobrej jakości i nic się z nimi nie dzieje. Kiedyś były czasy, że budowało się rzeczy, które naprawdę długo mogły być użytkowane, tak jak tutaj, no wiadomo, że z marmuru. Podejrzewam, że to marmur albo jakiś kamień. To jest nie do ruszenia. Na drugim peronie i trzecim tam były gorsze ścieki, na trzecim peronie były ścieki. Ja nagrywałam na którymś filmie, to pokazywałam Wam. Tu widzimy na drugim peronie taki ściek jakiś właśnie.
przelatujący ptak w międzyczasie. Trzeba też uważać na głowę. Filary są odnowione, chyba po tym remoncie w 2010 roku. Nie, to przy peronie jest dla osób niepełnosprawnych, tak żeby no było tutaj bezpiecznie. W latach 70. nie robiło się takich udogodnień dla niewidomych i w ogóle dla bezpieczeństwa. Problem tego dworca to polega na tym, że on był zbudowany w ogóle byle jak, dlatego że ja się tak wczytałam w tą całą historię tego dworca i było tak, że oni mieli postanowione, że ten dworzec mają tam 1100 dni zbudować, a nie udało się i musieli brać osoby, które w ogóle... Oj, kapie mi na głowę. Były osoby, które chyba nie miały nic wspólnego z remontem, z modernizacją, z budową. To też byli żołnierze i no po prostu wszystko było tak robione tak jak widać. I nie jest takie doskonałe. Wiecie, że niektóre budynki po 100 lat mają i nie leje się nic na głowę, no ale to tak było zrobione. I tutaj szłam przed chwilą, kapnęło mi na głowę, także czego się jeszcze mogę doczepić, to znaczy pokazać Wam to piękno dworca. Nie będę się czepiać, tylko pokażę Wam to piękno dworca. Naprawdę jestem zachwycona, że mogę to zobaczyć. A jakby tak było wszystko cacy, to by, wiecie, nie było co pokazywać. Tutaj mamy taką rurę. Może to jest, ja nie wiem, czy to jest tak nowocześnie, czy to jest wszystko ok. No tego to już nie wiem. To już do Waszej jakby interpretacji. Wiem, że te rury to by można było trochę przykryć, ale nie, no ogólnie dworzec jest naprawdę fajny, jest dobrze skomunikowany tutaj z Warszawą, z tymi dworcami. Na zachodnią jest blisko, na wschodnią jest blisko, rury różne. Jadę schodami zachodnimi, że tak powiem, bo to są schody trzecie schody. Tam wcześniej były drugie i jeszcze pierwsze od strony wschodniej. To jest peron drugi, przejścia tak jak widzieliście. Na peronie drugim w zasadzie to tutaj nie ma się czego czepiać, bo jest to samo co na pierwszym, tylko trzeci się troszkę różni, czwarty. Na peronie czwartym znajdziemy graffiti na ścianach. Pusto jest, zobaczcie, w ogóle nie wiem dlaczego tak mało ludzi zawsze na tych peronach jest. No idziemy teraz zobaczyć tą kanalizację. No nie, tu nie jest za dobrze. Kanalizacja no jest kiepsko, tak jak widać. Ludzie się patrzą z pociągu, co ja robię. Pewnie myślą, że jestem z firmy budowlanej i będziemy to naprawiać. Tu kiedyś były sklepy. Kiedyś pamiętam, jak młodsza byłam, 20-30 lat temu, jakieś tam sklepiki były, coś tam było. Był taki sklepik jakiś. Oraz techniczne wejście na górę, na sufit. Zawsze się zastanawiałam, chciałabym tam wejść, no ale na razie nikt mnie nie zaprosił, więc na razie nie wejdę. Można wjechać windą, także pojedziemy windą i zobaczymy, jak działa na Warszawie Centralnej. Chciałabym właśnie niepełnosprawnym pokazać, że można tutaj wjechać. Galeria środkowa, hala główna, peron 1, 3, 4, czyli z drugiego można wejść na pierwszy, trzeci i czwarty. Czekamy na windę, ale coś nie jedzie. Nie jedzie. No i co z windą? Czekam na windę. No niby winda jest na -1, ale nie otwiera się. Czyli jest ryzyko, że niepełnosprawny tutaj nie wejdzie. Także idę dalej. Tu jest galeria.
kafeteria, tam są kasy. Wjedziemy kasy biletowe, Wam pokażę jak się z peronu drugiego tuż przy hali biletowej wyjeżdża. Tu jest ładnie, bo tutaj zmodernizowane trochę jest i lepiej to wygląda niż kiedyś. Nie ma nikogo prawie w kolejce. Zawsze było bardzo dużo ludzi, dzisiaj pojedyncze osoby. Tu mamy Stanisława Moniuszko, to jest dworzec imienia Stanisława Moniuszki, więc jest oczywiście, musi być zaznaczone. Mamy windę i schody, po których można zejść. Jak winda nie działa, stare jakieś drzwi. Widok na złote tarasy. Kiedyś tylko widok na Pałac Kultury, który widać, zobaczcie tam. Zbudowali Pałac Kultury i musieli zbudować dworzec, żeby wszystko było tutaj, można było dojechać. Te drzwi prowadzą na jakiś taki balkon na zewnątrz. Tak wygląda w ogóle dworzec z góry. Dziwnie zbudowany. To jest wszystko takie ciekawe. To nie do końca było w ogóle wyremontowane. Tu jest modernistyczny budynek, czyli tak wymyślony. Można było robić co się chce. Dworzec zbudowany jest dziwnie, bo nic tak nie pasuje za bardzo do siebie. Można było niż masz robić. Ale ogólnie jest dla mnie kultowy ten dworzec i zawsze będę mówiła. Mimo tego, że tutaj się niektórzy kłócili, jaki kultowy i w ogóle, ale to jest naprawdę, w ogóle mi się kojarzy zawsze z tymi filmami 40-latek, bo jednak ma wspólnego dużo i to rondo 40-latka. Te drzwi są jakieś takie też starego typu. Chyba można nawet wyjść, otwarte są. O, otwarte. Ogólnie jakieś takie filar, jakieś stare, tak z pałac. Słuchajcie, na zewnątrz tak wygląda. To było stare wejście takie na dworzec. Drzwi jakieś, wiecie, takie, o, i tak się wchodziło na dworzec. Kasy, wszystko to jest takie stare, zobaczcie, ten beton został, kasy zostały i napis PKP. No jest winda. Jest duża winda i ona jedzie. Na peron nie chciała zjechać, bo to ta sama winda. Ona jest, ona działa, ale nie zjechała na dół. Drzwi pod schodami. No tu już Wam nie powiem co jest. Ktoś mieszka, bo jest wizjer. A tu są drugie drzwi. Schody na halę główną wyglądają tak. To są stare schody, one były zawsze tylko tamte schody na górze, one były dobudowane. Ten dworzec, widzieliście jak z zewnątrz wygląda, więc jest naprawdę ciekawy. Możemy schodami wejść na górę, tu jest Biedronka.
Drzwi mnie chciały przyciąć. To jest wejście też takie od strony tutaj Śródmieścia, od strony Alei Jerozolimskich. Także wszystkiego dobrego, dziękuję za obejrzenie, naprawdę z miłą chęcią to zrobiłam, przeszłam się z wielką ochotą, naprawdę. Cieszę się, że obejrzeliście do końca, miłego dnia, pa!